dobry, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam opowiedzieć o zapachu Paco Rabanne Pur XS. Czyli tak naprawdę powinien się nazywać ten zapach Pur XS, czyli czyste nieumiarkowanie. Tutaj nie powinno być żadnych granic. XS nam się kojarzy oczywiście z rozmiarem maleńkim, ale tutaj nic nie jest maleńkie. Tutaj jest bardzo dużo słodyczy, słuchajcie, dużo takiej zmysłowości, akordów sensualnych, akordów uzależniających i afrodyzjakalnych. W środku mamy piżmo, mamy mnóstwo, słuchajcie, ambrette, czyli jest to zapach bardzo, bardzo ciepły, taki bogaty, taki puchaty, miękki, ale on jest oczywiście jeszcze dosłodzony, on jest doprawiony. Mamy tutaj akord jaśminu, mamy tutaj akord białych kwiatów, mamy tutaj akord kwiatu pomarańczy, ale jaśmin jest takim naprawdę takim, słuchajcie, taką bazą tego zapachu, mimo tego, że nigdzie tam nie wyczytałam, że tam jest jaśmin, ale naprawdę, słuchajcie, to czuć. Białe kwiaty podane z kapką, dosłownie kapką słodyczy takiej innej, takiej zadziornej. Troszkę Olimpia od Paco Rabanne, troszkę takiego jakby truskawkowego niuansu, ale co tak naprawdę jest w teorii? Jest popcorn, jest, słuchajcie, afrodyzjakalna taka głębia zapachu waniliowego. Mnóstwo słodyczy właśnie waniliowej, zmysłowości, takiego wyrafinowania w tej wanilii. Jest kapka brzoskwini, jest, słuchajcie, jest naprawdę słodycz taka nietuzinkowa, nigdzie indziej nie wyczuwana, oprócz tej słodyczy właśnie w Olimpii, bo w Olimpii rzeczywiście jest też taka słoność trochę. Tutaj może i ta słoność też jest, ale ona jest przykryta taką słodyczą owoców, że rzeczywiście nie jest to zapach aż taki właśnie z wyczuwalną nutą słoną jak Olimpia. Jak dla mnie jest to zapach bardzo sensualny i bardzo dobrze sprzedażowy. Natomiast jak dla kobiet w odbiorze jest to zapach intrygujący. Słuchajcie, jest na pewno coś w tym zapachu, że chce się wąchać dalej, dłużej. Jak obserwuję kobiety, które ten zapach poznają pierwszy raz, to rzeczywiście są tym zapachem zaintrygowane i zauroczone. Podoba im się, a w szczególności, kiedy kobieta przychodzi do perfumerii i szuka jakiegoś słodziaka i wiecie, jak wącha La Vie Belle, wącha Scandal, La Belle od Jean Paul Gaultier, i inne słodziaki i nagle jak wącha Pur XS, to okazuje się, że ten jest inny. On jest rzeczywiście inny. On ma tę słodycz właśnie trochę taką inaczej pokazaną poprzez ten popcorn, być może trochę nawoływanie tutaj do tej słoności, no ale ta piżmowa baza z konstrukcją oczywiście drzewa sandałowego, takiego kremowego, ciepłego, miękkiego. Tutaj nic nie jest zimne w tym zapachu. Jest słodycz, jest miękkość, jest puchatość i jest lekko ostrość. Ta ostrość nie jest taka lekka czasem jest taka dość intrygująca, a czasem jest kremowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten zapach nosiłam ostatnie 2 dni, po to, aby Wam tutaj go opowiedzieć i zrecenzować. I wiecie co? I pierwszego dnia byłam taka ostra w tym zapachu i taka dość asertywna wręcz, taka naprawdę kobieta. Natomiast drugiego dnia, jak nosiłam ten zapach, pomyślałam sobie, że chyba czymś innym się popsikałam. Czułam się po prostu lekko, przyjemnie, romantycznie. Być może duży wpływ miał na to, że pierwszego dnia byłam w pracy wśród ludzi, drugiego dnia byłam w domu i jedynym wyjściem wśród tutaj moich ścian było wyjście do bramy i z powrotem do kuriera, więc być może po prostu ten entourage cały zmienił postrzeganie tego zapachu. Natomiast finalnie jest to zapach, który rzeczywiście według mnie może różne role nam gdzieś tam po drodze pokazywać i grać. Słuchajcie, fakt faktem, wart poznania, inny słodziak niż inne słodziaki, na pewno fantastyczna trwałość, całodzienna. Ja jak ostatnio w ogóle totalnie nie noszę słodziaków, totalnie nie noszę żadnych słodkich zapachów, to ten zapach rzeczywiście mi się bardzo miło, przyjemnie i tak dość optymistycznie nosił. Tutaj Quentin Bisch chciał umieścić, słuchajcie, całą rozkosz, pożądanie, chciał umieścić
zapach orgazmu, zapach właśnie tej ekscytacji, zapach taki, no, tego szczytu, który możemy sobie wyobrazić, tak? Nie wiem, dlatego może ta truskawkowa nuta jest tutaj gdzieś rzeczywiście, jak ja ją czuję, a może ona po prostu jest niewypisana. Ta opojność na pewno jaśminu jest zdecydowanie. Jest to zapach taki zawadiacki, jest to zapach, który się zapamiętuje. Jak nie macie na swojej półce żadnego oryginalnego świeżaka i chcielibyście czymś innym pachnieć, aniżeli właśnie skandale, La Vie Belle i tak dalej, to ja myślę sobie, że warto. Myślę, że warto. Zapach na pewno fantastyczną ma trwałość, fantastyczną projekcję. Projekcja jest taka, wiecie, na wyciągnięcie rąk, bo jak spotkałam się z koleżankami, które tutaj przyszły do mnie doradzić się, to rzeczywiście czuły ode mnie ten zapach, a nie siedziałyśmy zbyt blisko, po prostu tak 1,5 metra i czuły, że emanuję tym zapachem, a byłam już nim popsikana, myślę, że z 3-4 godziny, więc naprawdę według mnie zadowalająca trwałość. Polecam jak zwykle testy, polecam jak zwykle komentujcie, piszcie mi, jak Wy odbieracie ten zapach, czy Wy odbieracie go jak Quentin Bisch, właśnie tak esencjonalnie i tak seksownie. I co? I do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Dziękuję Wam pięknie i pa pa!